Rynek nieruchomości w 2023 roku staje się wbrew pozorom coraz ciekawszy, a przecież słynne przekleństwo mówi, obyś żył w ciekawych czasach. I to niestety może dotyczyć również tych, którzy chcą kupować mieszkania dla siebie, ale też tych, którzy chcą zarabiać na tym rynku, inwestować i na przykład kupować mieszkania pod inwestycje, bo nic nie jest pewnego. Dlaczego? Jakbym chciał porównać to, co się dzieje w tej chwili na rynku nieruchomości, to na przykład do meczu piłki nożnej, to mógłbym powiedzieć, że na to boisko wychodzą dwie drużyny. Ta drużyna podażowa, czy też taka inwestycyjna i ta popytowa. I słuchajcie, na tym boisku są zakopane co najmniej dwie miny, z których jedna wybuchnie na pewno, tylko nie wiemy kiedy. Jest taka mina z zapalnikiem czasowym, ale nie wiemy kiedy ona wybuchnie, a druga ma duże szanse wybuchnąć, a to się okaże, czy ona wybuchnie, bo tutaj mamy też pewną niepewność. No są oczywiście, jest całe otoczenie rynku jeszcze takie jak w ogóle gospodarka światowa, recesja i tak dalej. O tym nie mówię. Mówię o dwóch minach i o nich powiem na końcu tej audycji, bo warto chyba wysłuchać tego, co mam do powiedzenia, ale pokażę też dane o rynku nieruchomości, żebyśmy sobie uzmysłowili, w jakim miejscu jesteśmy i dlaczego pewne rzeczy mogą nam grozić. Ale w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to zapraszam do subskrybowania tego kanału, do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. A jeżeli chcesz, żebyśmy realizowali audycję na Twoje zamówienie, no to napisz nam w komentarzach, jakie tematy Cię interesują. Chętnie o tym zrobimy audycję. No i teraz po kolei wróćmy sobie do rynku nieruchomości i do bardzo ciekawego badania, które przeprowadził Narodowy Bank Polski. Z tym, że ja to badanie, te jego wyniki trochę rozszerzę, bo Narodowy Bank Polski badał ten rynek w odniesieniu do roku 2022, ostatniego kwartału. Wyniki opublikował dopiero teraz, czyli jak gdyby kwartał później, ale ja też powiem w międzyczasie, mówiąc o różnych rzeczach, co się w tej chwili na rynku dzieje. Generalnie rzecz biorąc, podsumowując rynek nieruchomości w 2022, Narodowy Bank Polski zauważył oczywiście wielkie zatrzymanie obrotu, zmiany cen, ale też porównał najmy, zarabianie na najmie do innych inwestycji, do obligacji. I to Wam za chwilę przedstawię, ale zacznę od wyników ankiety, którą Narodowy Bank Polski przeprowadził wśród deweloperów i wśród budowlańców, bo to też jest bardzo ciekawe. Przede wszystkim należy zauważyć, że deweloperzy są podzieleni na takich małych, średnich i wielkich. I ci najwięksi patrzą na rynek dość optymistycznie, za chwilę pokażę wykresy, a ci mniejsi znacznie gorzej, ale też deweloperzy zauważyli jedną rzecz, że słabo im się sprzedają mieszkania, wobec tego niektórzy z nich, ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, pomyśleli sobie, dobrze, to my będziemy wynajmowali te mieszkania, które wybudowaliśmy. To będzie nasz taki stały, może długookresowy, pasywny dochód, coś już żeśmy zrobili, mamy pieniądze, zajmijmy się wynajmowaniem tego, zarabiajmy na wynajmie. To powinno już troszeczkę zapalać światełko ostrzegawcze u tych, którzy kupują mieszkania na wynajem, u tych samych deweloperów, bo konkurencja pojedynczej osoby wynajmującej jedno, czy dwa, czy trzy nawet mieszkania z kimś, kto ma 100, czy 200, czy 300 mieszkań, no to nie są równe warunki konkurencji i wiadomo, że takiej firmie to niekoniecznie zależy na tym, żeby maksymalizować zysk na jednym mieszkaniu. Ona chce mieć po prostu wszystkie mieszkania wynajęte, co może wpłynąć na przyszłość najmu. Zastanówcie się, jeżeli inwestujecie w nieruchomości. Ciekawe jest też to, co sądzą o rynku budowlańcy. I tu znowu mamy podział na firmy te większe, mniejsze. Wykresy zaraz pokażę i te zupełnie małe.
ale generalnie trzeba powiedzieć, że w ankiecie 34% respondentów, budowlańców, spodziewa się, że w 2023 roku będzie trwały spadek popytu na ich usługi, a jednocześnie widzą też rosnące koszty budów. Warto o tym pamiętać i na przykład jeżeli chcesz inwestować samodzielnie, może chcesz budować dom jednorodzinny, to zastanów się, czy to nie jest dla Ciebie dobry okres. Przejdźmy teraz na chwilę do danych, które pokazało NBP. Średnie ceny ofertowe metra kwadratowego na rynku pierwotnym tutaj mamy na wybranych rynkach. I co widzimy? Widzimy, że te ceny ofertowe jednak rosną. Od razu dodam, robiliśmy sporo audycji na rynku wtórnym. Te ceny już dawno się zatrzymały, nie ma takiego gwałtownego wzrostu. Ten wzrost to jest cen nowych ofert, nowych kontraktów, czyli tych, które zostaną zrealizowane za może rok, czyli w 2024, albo jeszcze później, bo przecież okres takiego realizacji deweloperskiego przedsięwzięcia jest długi. I co ważne jeszcze chciałem powiedzieć, przy okazji spójrzcie na ceny najmu na rynku wtórnym. Tutaj mamy taki fajny wykres, bo to są ceny najmu, które jak widać gdzieś tam miały takie krótkie zatrzymanie, ale rosną ostatnio mocno i też poprawia się stopa kapitalizacji, która przez wiele lat praktycznie spadała i teraz trochę nam rośnie. Na tym wykresie widać, że coraz mniej metra kwadratowego możemy kupić za nasze przeciętne wynagrodzenie. Wracając do tych deweloperów jeszcze, istotną też i dość niebezpieczną dla niektórych inwestorów informacją, szczególnie dla tych, sądzę, którzy wymyślili sobie taką inwestycję, dobrze, ja nie mam co zrobić z pieniędzmi, boję się, ja te pieniądze wszystkie wsadzę w mieszkanie, najlepiej na rynku wtórnym, nie będę go wykańczał, niech ono czeka, niech rośnie na wartości. Deweloperzy w swojej ankiecie podali, że w 2022 roku według nich 70% nabywców stanowili inwestorzy, z których część właśnie działa tak jak ja mówię. Dlaczego to jest niebezpieczne? No bo jeżeli nagle z tego rynku ubywają ci prawdziwi, tacy potrzebujący mieszkań dla siebie, a zostają na nim głównie inwestorzy, 70%, podkreślam, to inwestorzy, to w końcu dochodzi do tego, że tak, dobrze, taki inwestor chce zarobić, zrealizować zysk i komuś sprzedać. I komu on sprzeda? Kolejnemu inwestorowi? O, tak może być. I będą tak nawzajem od siebie kupowali. To nie jest rynek mocny, od razu powiem. Jeszcze raz wracam do tych średnich stawek najmu. Tutaj widać troszeczkę wyraźniej dla różnych miast one są podane i widzimy, że te gdzieś tam osiągnęły w 2019 jakiś punkt i potem był taki dołek i nagle nastąpił wystrzał tych najmów. Ten wystrzał najmów został spowodowany dwoma czynnikami. Pierwszy to oczywiście wojna na Ukrainie i napływ migrantów do Polski, a drugi to, że część ludzi po prostu nie stać w tej chwili na wzięcie kredytu, nie mogą kupić, więc swoją potrzebę realizują poprzez najem. Ale też zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Ceny mieszkań w międzyczasie również wzrosły. I teraz mamy tutaj bardzo ciekawy wykres, który pokazuje stopy zwrotu z najmu i przy różnych poziomach LTV. Ta taka linia, na przykład na tym wykresie, ta taka tutaj, która się utrzymuje na jakimś dosyć przyzwoitym poziomie, powiedzmy, to jest zakup nieruchomości całkowicie ze środków własnych i jej wynajęcie. Te obie linie, takie spadające, odpowiednio żółta i zielona, to jest zakup nieruchomości przy 80% kredytowania
lub przy 50% posługiwania się kredytem. Jak widać, rentowność jest ujemna. Na szczęście ostatnio, czyli tam w ostatnim kwartale 2022 roku, według badania NBP, ona troszeczkę przestała spadać, troszeczkę podskoczyła do góry. No dobrze, ale przecież inwestować można nie tylko w mieszkania, bo można inwestować w aplikacje, wkładać pieniądze w depozyty i jak to wygląda porównanie takich działań. Te takie przerywane linie, tutaj to jest stopa kapitalizacji inwestycji w mieszkania na wynajem w Warszawie i w 6 największych miastach, a te ciągłe linie to jest na przykład średnie oprocentowanie nowych depozytów. I jak widać, to średnie oprocentowanie depozytów powoli zaczyna być tak samo korzystne jak wynajmowanie mieszkania. Ja wiem, że tych inwestycji nie można wprost porównywać, no bo jeszcze na mieszkaniu można potem zarobić lub stracić na tym, że jego wartość się zmieni. No ale na przyszłość rynku nieruchomości ma też na przykład to, co sądzą o nim deweloperzy i na przykład to, jak oceniają swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. To jest ciekawe, bo zauważcie, że jeszcze w 2020 i 2021 w zasadzie znakomita większość deweloperów uważała swoją sytuację ekonomiczną za bardzo dobrą albo za dobrą, a nagle w listopadzie 2022 roku mniej więcej 30% tych deweloperów mówi, a już nie jest tak fajnie. Dodam, że ci duży deweloperzy tak źle nie oceniają sytuacji. Ta największa ilość tych negatywnych ocen pochodzi od deweloperów małych lub tych średnich, czyli oni po prostu już widać zaczynają mieć kłopoty. No i teraz też, jeżeli chcesz kupować nieruchomość, no to powinieneś się zastanawiać, czy ten twój deweloper przypadkiem nie ma problemów, bo około chyba 10% z tych deweloperów, jeśli dobrze pamiętam, w ogóle myśli, że może mieć problemy z utrzymaniem swojego przedsiębiorstwa. No i ciekawa jest też oczywiście relacja popytu do podaży w ocenie deweloperów, bo to pokazuje, co oni zrobią. Zobaczcie, w 2020 roku i w 2021 w grudniu to tylko 8% na przykład w tym grudniu deweloperów uważało, że podaż mieszkań przewyższa popyt, czyli bardzo byli optymistyczni, uważali trochę więcej niż rok i kwartał temu, że należy budować. W listopadzie 2022 roku zdanie jest niemal całkowicie przeciwne. Większość uważa, że podaż mieszkań przewyższa popyt, co oznacza, że po prostu będą ograniczali swoją produkcję, co zresztą, jak pewnie wiecie z naszych poprzednich audycji, do których linki możecie znaleźć poniżej, to ograniczenie nastąpiło i ta ilość rozpoczynanych budów w 2022 roku to po prostu jest dramat i zapaść. Tym bardziej ciekawie kształtuje się sytuacja z oceną na przykład rentowności sprzedaży. Niebieski pasek to jest na tym wykresie ilość deweloperów, procent, którzy byli zadowoleni z rentowności swojej sprzedaży. I właściwie cały czas większość deweloperów, ponad 60%, to byli ludzie zadowoleni. W 2022 roku 34% tylko deweloperów jest zadowolonych z rentowności swojej sprzedaży. 58% mówi, no dobrze, no zarabiamy, ale no bez przesady to jest w ogóle, no tak, niedobrze, ale już 8% ludzi mówi, że ponosi straty na sprzedaży, co praktycznie to zjawisko istniało no, znikomo, 2% to w zasadzie prawie tyle, co nic. Udział deweloperów, którzy planują zmniejszyć produkcję w 2022 roku, to tak było pół na pół. Połowa planowała zmniejszyć, połowa nie. Ale w 2023 61% już deweloperów myśli o tym, że produkcję należy zmniejszyć.
Takie zmniejszenie oczywiście też przekłada się jakoś na sytuację w firmach budowlanych i jak one oceniają swoją sytuację. Tutaj też wyraźnie widać na przykład na tym wykresie, że te duże firmy budowlane to jest ten taki cały jedyny zielony pasek, firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, one uważają, że ich obecna sytuacja ekonomiczna jest dobra w 100%. Wszystkie one to uważają. To jest mniejszość firm, jakiś tam, bo większość firm w Polsce jest mniejsza po prostu. Pozostałe firmy budowlane, to już ten żółty pasek mówi o tym, że coś oceniamy słabo, a niebieski i ten bordowy to jeszcze gorzej oceniamy. Co to znaczy? Powiedziałem, dla tych, którzy chcą inwestować i na przykład budują indywidualnie, a oni właśnie korzystają z usług tych najmniejszych firm najczęściej, to oznacza może dobry okres. Widzimy też, że jeżeli takie zbierzemy zbiorcze ocenę tej sytuacji ekonomicznej, to też widzimy spadek. No tutaj duże firmy co prawda jeszcze ciągną ten zielony pasek, ale te małe właśnie spowodowały tą taką złą ocenę sytuacji ekonomicznej przez firmy budowlane. Wszystko to, o czym powiedziałem do tej pory, te dane pokazują, że jeżeli inwestujesz, to jednak nie powinieneś być tak przekonany, że każda inwestycja w nieruchomości jest dobra, a jeżeli chcesz kupować mieszkanie, to też powinieneś się zastanowić, robić to teraz, czy czekać na kredyt. Powiedziałem na początku, że jest to czas ciekawy i że jest to, przypomina trochę jak wyjście na boisko piłkarskie, na którym są ukryte co najmniej dwie miny, o których wiemy, i jeszcze czasami sędzia, czyli na przykład nasz ustawodawca, gotów jest zmieniać reguły w czasie gry, co jest niedobre, bo też żyjemy z tymi nowymi pomysłami rządu na przykład ograniczanie zakupu mieszkań, ale to jak widać są głównie zapowiedzi i z tych zapowiedzi do dzisiaj nic nie wynika. Jednak co robić? Co to są te dwie miny? Pierwszą taką miną, na którą może natrafić osoba, która kupuje mieszkanie i ma zamiar zarabiać na jego wynajmowaniu, jest sytuacja oczywiście na wojnie na Ukrainie. I to jest ta mina, o której wiemy, że wybuchnie, tylko nie wiemy kiedy. Pokazywałem na tym wykresie, że rentowność najmu, zyskowność tej operacji gwałtownie zaczęła rosnąć, ale tak naprawdę stało się to dopiero od wybuchu wojny na Ukrainie i napływie tej ogromnej rzeszy ludzi. Część z nich zostanie w Polsce. To jest ponad 1 milion ludzi, ale znaczna część z nich, ponad połowa, w różnych badaniach to różnie wygląda, deklaruje, że jeżeli sytuacja na Ukrainie się wyjaśni, to oni tam chętnie do siebie wrócą i też należy się liczyć z tym, że będą dopłaty do rozwoju Ukrainy, że Ukraina może otrzymać dużą pomoc, więc może się okazać, że w ogóle tam są lepsze miejsca pracy dla tych Ukraińców niż w Polsce, a można się w ogóle liczyć, że Polacy tam wyjadą. To oznacza, że jeżeli wynajmujesz mieszkanie, chcesz żyć z wynajmu mieszkania, to dzisiaj masz jakiś klądek, powiedzmy, możesz zarabiać dużo na tym najmie, bo podaż jest mała tych mieszkań, a popyt jest duży. Pierwsze to ci Ukraińcy, ta bomba na pewno wybuchnie. Przy okazji są takie małe bombki, a w zasadzie to, co już powiedziałem wcześniej. Zauważ, deweloperzy zaczynają, ci więksi deweloperzy, zaczynają myśleć o tym, że swoje mieszkania, skoro ich nie mogą sprzedać, to zaczną wynajmować. I konkurencji z deweloperami nie wygrasz. Oni sobie poradzą i wielu deweloperów myśli o tym, że będzie wynajmować te mieszkania. Jest grupa taka, która skorzysta z tego najmu instytucjonalnego, z możliwością też późniejszego wykupu tego mieszkania przez najemcę.
te ścieżki oni mają otwarte. Zresztą w ogóle najem instytucjonalny jest lepszy dla wynajmującego niż nawet najem okazjonalny dla osoby, która jest osobą fizyczną wynajmującą swoje mieszkanie. No tak to wygląda z ustawodawstwa. A o kolejnej bombie to już będzie powieść tylko dla wspierających kanał. Zapraszam do wspierania tego kanału. Zachęcam, bo tu znajdziesz dużo więcej treści, a jeżeli chcesz wiedzy w ogóle o obrocie nieruchomościami, to zapraszam również do korzystania ze szkoleń na Symen24. Tą kolejną bombą są zapowiedzi nie tylko rządu, zapowiedzi polityków o tym, że